Cześć, to dziś wyprawa na Bursztynek. Się zastanawiałem, co dziś porobić, ale przypomniało mi się komentarz, zostawił ostatnio Łukasz, że tu na 9,5, o na tym pomoście dokładnie, biorą na porzeczkę. Nie podał na ilu metrach, ale no domyślam się, to się łowiło takie 8 metrów powiedzmy, 8. Czasem nagrywałem na 15, więc ja sobie posprawdzam, poustawiam zaraz zestawy przynęty chciałem powiedzieć. No przynęty na zestawach, tak. Poustawiam sobie za chwilę porzeczkę na tych royalach. Zobaczymy, czy to będzie jakieś hurtowe branie. Jaką zanętę wymyślę standardowo i wtedy wam za chwilę pokażę, jak to wszystko wygląda. Także za chwilę wracam. Ok, to zrobiłem taką zanętę do spoda. Dałem dzisiaj bazę kukurydzianą, dałem te porzeczki i mówię, zrobię bez kruszenia. Zobaczymy, jak będzie działać z tymi białymi rybakami i kukurydzą. A traktor akurat mam tak, że mogę dodać. Także ja już sobie taką jedną zrobiłem. O, tu jest nawet jakieś branie bez nęcenia. Zobaczymy. Na razie jest pierwsze branie. Nie wiem, trochę czasu minęło. O, tam jest branie na spławik. No, kolejna sprawa właśnie. Tak sobie myślę, że dawno nie używałem, udało się zaciąć, dawno nie używałem bacików, więc w tym filmie polecimy jeszcze z bacikiem. Ale to jest jedno. Fajne lustrzenie, dobra. To jest jedno. Druga sprawa, ja nie sprawdziłem, jaka jest głębokość tym markerem. Tego nie sprawdziłem. Rzuciłem go, ustawiłem sobie na 8 metrów. O, 2,1, a miałem na 1,5 metra ustawione. No to muszę zwiększyć grunt na spławiku. To na pewno. Także ciekawe, że wzięło to na 1,5. Ja sobie ustawię właśnie tak około 2 teraz, żeby przy gruncie łowić. Na ile ja procent mam rzucać? No, to jest takie 9 bardziej metrów. Teraz to. Teraz rzucę sobie chyba z 2 razy po te 7 porcji. Tak na 7 metrów. To zobaczcie, gdzie to poleci. Jak się nawet leci dalej niż mam sklipowany marker na 8. Co prawda, jak go chyba trochę przyciągłem, ale właśnie tu się zawsze zastanawiam, że spodem powinno się chyba nęcić trochę bliżej niż się łowi. Przynajmniej tak się czasem zastanawiam. Czy ja wam pokazałem miejsce, gdzie łowię? Możliwe, że pokazałem. Zestawy. Zestawy są takie. Tu jest porzeczka z kukurydzą, kulka. Tu jest większy haczyk na przekór i sama kukurydza. Tu było to takie branie tego małego karpia. No tutaj jest 15. Wiadomo, tonąca, bo inaczej się nie da. No to teraz już chyba wszystko powiedziałem. Pogoda jest aktualnie normalna temperatura. Całkiem się dobrze zapowiada. Ryby brały tylko. Także czekamy na coś sensownego. Zatorski, dobrze, dobrze. No, takie ryby jakby wychodziło, to byłoby fajnie. No jednak jest godzina, że jest dzień, tak? 13, dopiero też zanęciłem. No jest jakaś nadzieja, że no nie będzie źle z godziny, zobaczymy. Coś zaczęło się dziać. Fajnie byłoby, jakby tam ten spławik wleciał, działał. Jak nie będzie działał, to go wymienię na gruntówkę, ale no może będę kombinował albo z jakimś haczykiem innym, albo grunt ustawię. Z reguły przy dnie łowiłem. Tu jest mały jakiś. Jest jakieś branie na spłowiczku. Zobaczymy, czy mi się to uda zaciąć, nie? Bo
To różnie bywa. Zwykle priorytety, co? Spróbujemy tak, takim podcinaniem jak kleszcza. I nie wiem, z reguły mi się udaje to przyciąć. Dobra, 3 kg. Może jakiś rekord tygodnia odciągnę. Dobra, ja sobie troszkę zmniejszę grunt. Wydaje mi się, że za daleko rzuciłem. Ale dobra, jest długa ryba tutaj. A tutaj patrzcie co bierze, nie? Haczyk 1-0, kukurydza i biorą takie po 2. Co za ryby? No i tylko luszczeń. Patrzę zawsze z nadzieją, że to może któryś z golców. Tutaj 4, a tutaj co będzie? No tu będzie jakiś mały. Co by tu zrobić? Czy ja sobie jakichś szczytówek małych tu nie pozostawiałem? Dobra, zwiększę. Wczoraj na tym filmie z miedzianego jaka kombinowałem. Najpierw jakieś szczytówki duże, później przekładałem z tych 5-6 na 7 nawet, na którym zestawie miałem. Dobra. Jak ten spawik się podnosi, to wtedy można spróbować jeszcze zaciąć. Szkoda, że takie malutkie wychodzą. Nie wiem, co by tu zrobić. Jakby tu sprowokować większe ryby na tym spławiku. Czy zacząć kombinować? Zazwyczaj to nie kończy się dobrze, nie? Nie kończy się dobrze, ale dobra. Teraz tak, damy tak. Może tu nawet 10. I w ten sposób zobaczę. Tu nawet troszkę bliżej rzucę. Tak jak tu nęciłem. Bo jak wam parę razy wspominałem, trochę w lewo, trochę w prawo, trochę bliżej, trochę dalej i to niby mamy metr różnicy, a już jest duża różnica w jakości ryb, które wychodzą. Ja też nie wiem, że powinienem tak bardziej się nakierować na tą wyspę. Może też nie za bardzo rzucam. Ale ilościowo to na razie, jakościowo może nie, ilościowo w miarę. Takie tempo, 1 minuta na minutę, to jest w miarę dobre tempo. Jest kolejne branie. Teraz jak zwykle priorytety, nie? Tam siedzi jakiś taki 2-kilogramowy, ale wolę tutaj spróbować zaciąć zawsze to, co jest na spławiku, bo może nie być już szansy. Dobra, 3,5. Trochę lepsza ryba, ale no nie tego oczekuję tutaj. A tutaj mówiłem, że jakiś karaluch. Większe ryby, większe, potrzebuję większe. Zawsze można większe haki dać, większe przynęty, no może być odwrotnie. Mogą dalej brać małe, po 300 gram. Czasem się uda, że wpadnie jakiś większy, ale generalnie będziemy czekać i nic się nie będzie działo. To ja już wolę, żeby mi tu hurtowo brały takie. A dopiero wjeżdża taka godzina, którą ja najbardziej lubię, czyli 18. Bo jak jest dobrze odpalone łowisko, to wtedy zaczynają ryby brać. To nie najgorzej wygląda, zobaczymy. Dalej się tempo brań trzyma. O, jakie intensywne branie na tym spławiku. Chwilę temu spaliłem branie. Za szybko podnosiłem. Już myślałem, że nie wróci, ale może to inną rybę wylosowało w tej chwili. No nie zawsze się uda zaciąć spławiczka, nie zawsze. Komfortowo jest tak, jak ryby same się przytną.
Mam nadzieję, że tam spławik mam pod dwójką przypisany. Tu jest jakiś... O, podnosi. Dobra. Jak podnosi albo się tak lekko wykłada, to wtedy można próbować zaciąć. Czy to będzie rekord tygodnia? Może być rekord tygodnia, bo mamy wtorek. Wtorek mamy, nie? Dobra, teraz tak. No. Będzie problem zaraz. Tak się zastanawiam teraz, czy ja jakieś punkty na spławik dodawałem? Coś było dodawane, nie? Czy to taka duża ryba jest? Jakby to ogarnąć teraz? Dobra, jakby wyszła na wierzch, to może bym spróbował się cofać. Ładny zatorski jest. Bym go musiał chyba spróbować wyciągnąć na brzeg, żeby on mi tylko nie spróbował iść do wody, bo jak zacznie skręcać, to będzie problem. Jakbym mu jakoś skontrolował cały czas w powietrzu, to jest nadzieja, że go jednak wyciągnę, ale sporawy wygląda. I 15 kg. Nie blokuj się, chłopie, o pomost. Poszedł. Zaraz mi się urwie. No. Wam powiem, parę razy podchodziłem do tych karpi na spławiku i no takie największe to były 15, ale gdzieś tam brały mnie właśnie przy brzegu zaraz samym, a nie na pomoście tym tutaj, to mówiłem zawsze na cypelku i się jakoś dało z tego uchronić. Zaraz na brzeg i tyle. Tutaj. Uff, chyba go mam, co? 15 kg na becika. Ładny. No, to na pewno za chwilę wyskoczy rekord tygodnia tutaj po lewej stronie. Tam się kij środkowy wygina, co? Trzeba brać poprawkę, no. Może to jest piker. To jedna sprawa. Druga sprawa. Dałem tutaj klips 9. Nie wiem, czy to pomoże. I dałem inny haczek. Dałem Bloodasa 1 zamiast tego 1.0. Tutaj co mamy? No, tutaj jest w miarę taki pospolity. No, to coś się teraz wydarzyło, nie? Coś się teraz wydarzyło. Czy mi tam jakiś wyskoczył rekord tygodnia? Tu jest kolejne branie na spławik, a tam wyskoczył rekord tygodnia. Normalny i TL, czyli ta tyczka. Rekord. Dwa na raz. No ale nie ma co się dziwić we wtorek. Teraz pytanie, czy tą rybę mi się uda zaciąć. Nie, dobra. Teraz u góry jest. Wytrzymał, no ten będzie mniejszy. Jakby był jakiś taki, taki, który od razu próbuje uciekać, to od razu trzeba chyba się z nim cofać. No całkiem fajnie, całkiem fajnie. Dobry info, Łukasz. Jakby ktoś miał takie właśnie jakieś takie propozycje, to piszcie pod filmami. Nie czasem jak mam. Czas, to czasem próbuję skorzystać z tych rad tam w komentarzach. Albo jak nie mam co kompletnie nagrać. No to idę, szukam. Myślę, gdzie pójść. Ugryzła jakaś rybka. Tak sobie teraz pomyślałem, że generalnie to ja tak nie pcham się z zanętą, nie wiadomo ile. Ale już wyciągnąłem od nęcenia 25 ryb, także dobrze. Rzucę raz 7 porcji. Zobaczymy. No bo już może jest czas, żeby właśnie donęcić. Minęło tu na tym spocie 24 minuty, 26 ryb. Czyli to już może być pora. Tak zależy od tempa, nie? Jak spot daje ryby, to staram się tak dorzucić mniej więcej ilość porcji
do ilości ryb, które złowiłem, a jak leży i jest średni spot, no to rzucam te 14 jak wczoraj i dopiero po jakimś czasie wrzucam kolejną porcję. No muszę hamulec trochę podkręcić, o, coś będzie takiego 6-7 kg. Nawet 9. Dawno takiej ryby nie było. Dobra, ja tutaj sukcesywnie zmniejszam klips, na którym łowię. Znowu. Zaczynałem tak od 7-8. Teraz chwilę miałem 9. Teraz tu mam 6, tu mam 8. Nie wiem. Ja muszę trafić w to, co potrzeba. Samo się zacięło. Najlepsza sytuacja na spłowiku. Czyli taka jak na gruncie. Ryba bierze i płynie. Dawno nic nie było na tym spłowiku. Więc jak taki jest, to jest fajnie. Tam jest 5 kg, 6 nawet. Fajnie, fajnie. A tutaj jest branie na klipsie 6. No, jest malutki. Przynajmniej wymiarowy. Dobrze. Tutaj co będzie na tych 8? Chyba coś jest. Podnoszę, patrzę zawsze, czy ten znaczek jest tam ryby po lewej stronie. Dopiero wtedy zaczynam kręcić. Czasem daje luz, jak żyłka jest naprężona. Żeby nie spłoszyć brania. I wtedy też czekam. Odkładam wędkę ewentualnie. Na 6. No i teraz bądź tu mądry. Na ilu metrach biorą te ryby? Zestawy są dobre, ale zobaczcie, 6 metrów. Ja dalej nie jestem przekonany, na ilu mam łowić. Tu jeszcze branie na spłowiczku. Jak się tak lekko podniesie i pochyla, to wtedy można spróbować przyciąć. O. Dobra, kolejna ryba zacięta. Myślałem, że przegapię to branie, a tu kolejna rybka siedzi. Trochę małe, ale zawsze powyżej 3. 40-44% to już jest dużo rzucone daleko. Kolejna ryba, widzieliście, co przytrzymała spławik u góry. Nieraz przytrzymują, ale bardzo krótko i wtedy można rybkę spłoszyć, ale teraz to kilka brań jest takich, że przytrzymują i wtedy mam ten czas na wcięcie. A jak nie, to jeszcze widzieliście przy tych pierwszych rybach, że to zawsze robię takie jakby przycięcia. Przy leszczach też podobnie to robię. Kolejna wesoła ryba, która sama się zacięła. Dużo jest takich mniejszych. To może być spowodowane tą kulką 10 tutaj. Może jeszcze bym spróbował na tą 12 to zmienić. Zobaczymy tak. Bo jakie agresywne branie i teraz są? Dobra, udało się. No, taki 4,5 co raczej będzie. No całkiem przyjemnie biorą te ryby aktualnie na tym spławiku. Jeszcze jakiś duszek by się przydał.
No i na gruncie też biorą takie w miarę te ryby. Czyli może te 6-7. Lepszy jest niż 8-9 tutaj. Takie kilka było tutaj. 4, ten teraz, tu 5, 2 i 4, 3. Są brania, są. Coś się tu dzieje. No i na godzinę to wychodzi całkiem ładnie. 51 sztuk już ryb w siatce. Jak widzieliście, to tam 40 parę minut jest. No, kolejna piątka. Dobrze. To wydaje mi się, że wynik będzie całkiem fajny z godziny. Ja sobie tak czekam, trzymając wędkę. I zobaczymy, co będzie później. Kolejne ciekawsze jakieś ryby. A żeby więcej, bo takich. No, to w siatce wtedy kwotowo by było, nie? Jak to tylko się ilościowo zgadza. Ale żeby każdemu tak brały. Zwłaszcza tym osobom, które nabijają sobie procenty na gruncie. No wychodź z tego pomostu. Dobra. Jest pięknie, jest pięknie. Na pewno się skończy powyżej 60 ryb w godzinę, a tu są całkiem dobre wyniki. Dobra, udało się tu zaciąć. Mi się wszystko udaje, nie? No bo nie jestem nigdy tak do końca przekonany, czy to już jest ten moment, w którym mam to przyciąć. Czasem te ryby gdzieś tam uciekały, nie? Ale malutki. Jeszcze zostawiam 44, gdzieś tam po 20 paru minutach je wrzuciłem zanętę. I teraz myślę, czy jeszcze raz na koniec już, powiedzmy połowu, nie zrobić do nęcenia. I chyba tak uczynię. Tylko boję się przenęcić. Różnie się może wydarzyć, nie? Ale chyba jeszcze nie przesadzę. Też tych ryb trochę wyszło od tego momentu, kiedy ostatnio wrzuciłem te 7 porcji. Dobra, to teraz sobie sklipuję to na 6. Patrzcie, gdzie to spadnie. Znowu spadło tam za marker. Tu myślałem, że już przegapiłem. Dobra, zobaczymy, co tu siedzi. Tam jakieś takie intensywne branie jest. O, fajny linek. Ale tak jak mówiłem, zresztą sami widzicie i z reguły wiecie, to na pikerach, nie? To też kij się tak mocno wygina, że w sumie do końca nie wiadomo. Nie wiadomo, czy taka ryba, chociaż tutaj, no jak tak mocniej się wygnie, to teraz było widać, że coś lepszego jest. 14,7. Ładna sztuka, ładna. I co, ten zestawik jeszcze na 6 metrach. Nic nie modyfikowałem. Cały czas jest ta kukurydza. Kulka plus kukurydza. Tu jest jakieś fajne branie, ale dobra, tu spróbuję najpierw to, jak się już spławik buja. I kolejne zatorski na spławiczku. Fajnie, fajnie. No, chodź tutaj do mnie, chodź, nie uciekaj. Tu chwycić trochę, żeby go sprowokować bliżej. No podnieś się, dobra. Teraz tak. I shiftem po niego pobiegniemy po prostu, dobra. 5-8. Taka ciekawostka. Napisałem komuś, na co brać, bo pisze na czacie tutaj ogólnym, że mu ryby nie biorą. Stoi sobie na 8,3. Napisałem, że ma założyć porzeczki, to on napisał, że biorą same małe ryby. Nie wiem, na takim niskim poziomie to raczej powinniście się nastawiać na łowienie czegokolwiek w każdej ilości, a nie łowieniem rekordów. Trofki, przyjdzie czas. Jak wbijecie sobie procent umiejętności na 100% na gruncie i
będzie was stać przy okazji tego na zdecydowanie lepszy sprzęt. Ale no, nie mój czas, nie? Jak ktoś lubi marnować go, stojąc za 2 rybami w godzinę, no to waży wybór, nie? Kolejny mi rekord tygodnia wyskoczył. Ja jestem już 58 minut, 77 ryb w siatce, a łowię jedną tyczką, na którą też nie wiadomo ile tych ryb nie wyciągnąłem. Dobra. Coś czuję, że to jest ostatnia ryba, o ile mi się ją uda zaciąć. Wyłożył się, wcinamy i kończymy. Idę to sprzedać, no bo starczy już mi tego łowienia. 78, 58, powiedzmy, że godzina, bo rzuciłem chwilę, też czekałem, nie? To co sprzedajemy, tak? Jest lustrzej na pewno, 26 i co, nic więcej nie będzie? Szkoda, że nie ma pospolitego trójki. No i tu jestem sam ciekaw. Dużo jest takich małych, nie? No ale w sumie to można sobie zawsze pociąć na mięso. Teraz tak, ile tego może być? To bym musiał sobie ułożyć według ceny i tak oszacować. Nie wiem, 450 to już będzie chyba dobrze, bo widzę, że tu dużo takich po 8, 10. Nie no, dużo tego nie będzie. 509. Nie, to i tak jestem zadowolony. Bardzo dobry połów. Także dzięki Łukasz za info. Jak ktoś by chciał, tak jak prędzej mówiłem, stawcie komentarz, możecie napisać, czy coś gdzieś tam bierze. Ja całkiem możliwe, że z tego skorzystam. Nie zawsze, ale jak mam czas, to podejdę, ewentualnie też na transmisjach łowimy, nie? Dobra, to ja kończę. Dzięki za dziś. Pamiętajcie, łapa w górę i na razie.